To jest Polski Codziennie, strona z podcastami i wideo do nauki języka polskiego. Ucz się z nami polskiego autentycznego, przyjemnie i bez stresu. Cześć, dzień dobry. Witaj na Polski Codziennie. Na początku dziękuję i gratuluję wszystkim naszym członkom klubu Polski Codziennie, który dostępny jest na platformie Patreon. Jeśli macie ochotę, również możecie zostać członkami naszego klubu. Możecie korzystać z materiałów dostępnych na platformie Patreon, które zostały przygotowane do wielu podcastów i do wielu wideo. Warto korzystać z tych materiałów, aby uczyć się języka lepiej i szybciej. Jeśli chcecie mieć dostęp do tych materiałów, dołączcie do nas na platformie Patreon. Zapraszam Was serdecznie. Link do platformy Patreon znajdziecie w opisie poniżej. To pierwszy link do tego wideo. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że wszystko u Was w porządku i że jesteście pełni pozytywnej energii, tak jak ja dzisiaj. Dzisiaj przejechałam ponad 20 km na rowerze. Czy słyszę wow? Wiem, że pewnie dla wielu z Was to żaden wyczyn, ale ja jestem super zadowolona. Wsiadłam na rower po długiej przerwie, długo nie jeździłam, więc uważam, że to dobry wynik. Wróciłam mega zadowolona i mam nadzieję, że trochę tej pozytywnej energii uda mi się Wam dzisiaj przekazać. Nie wiem, czy też tak macie, że kiedy jesteście szczęśliwi, zadowoleni, wszystko wokół Was jest pozytywne. Zupełnie tak, jakby cały świat cieszył się razem z Wami. Ja tak mam. Bardzo lubię ten stan. Nawet wiadomości, które dzisiaj czytam, są mega pozytywne. I tak sobie myślę, że to może być dla Was ciekawe doświadczenie. Możecie posłuchać dzisiaj wiadomości po polsku. Wiadomości z różnych dziedzin. Łączy je to, że wszystkie te wiadomości będą dobre. Przygotowałam dla Was 3 takie wiadomości. Będzie wiadomość o chłopaku, który kilka dni temu zdawał maturę w Polsce. Maturę, czyli egzamin, który kończy liceum. Cudem zdał ten egzamin. Posłuchacie dlaczego. Będzie wiadomość o tym, jak to w samochód z Mariupola trafiła bomba, która ważyła 100 kg i w jaki sposób polski serwis naprawia samochód za darmo. I na koniec będzie wiadomość o tym, jak to pewna kobieta samotnie przepłynęła Atlantyk i pobiła dotychczasowy rekord Guinnessa. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Numer 1. W tej chwili w całej Polsce trwają matury. Jest maj, miesiąc matur. Matura to egzamin, który należy zdać po zakończeniu szkoły średniej, na przykład liceum. Bez matury nie można rozpocząć studiów, czyli nauki na różnych uniwersytetach. To ważny egzamin i nie znam nikogo, kto nie stresował się swoją maturą. Łatwo więc wyobrazić sobie stres pewnego chłopaka, Jakuba, który jechał autobusem na egzamin z angielskiego. I w trakcie jego podróży do szkoły zepsuł się autobus.
Jakub specjalnie wyszedł godzinę wcześniej z domu, aby dojechać na egzamin na czas. Niestety miał pecha. W trakcie podróży kierowca poinformował pasażerów, że autobus ma awarię, że są zepsute drzwi i niestety nie można jechać dalej. Kierowca wezwał pomoc, przyjechał pracownik MPK, czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, ale on również nic nie mógł zrobić. Pasażerowie opuścili autobus. Na szczęście ten pracownik zobaczył Jakuba. Było oczywiste, że chłopak jedzie na egzamin, bo był ubrany odświętnie. Na egzamin maturalny należy ubrać się elegancko, na przykład biała koszula i czarne spodnie albo spódnica. Chłopak już pogodził się z tym, że nie dojedzie na egzamin i że nie zda egzaminu, bo do egzaminu zostało już tylko 10 minut. Jednak ten mężczyzna, ten pracownik, zaproponował, że może go zawieźć do szkoły. Jakub zdążył w ostatniej chwili i napisał egzamin. Na Facebooku, już po egzaminie, umieścił informację i podziękowanie dla tego człowieka, dzięki któremu zdał egzamin. Post został oczywiście skomentowany pozytywnie. Ludzie pisali: brawo dla tego pana, są jeszcze dobrzy ludzie, dobro wraca, nie każdy bohater nosi pelerynę. Zwłaszcza ten ostatni wpis mi się podoba. Nie trzeba być superbohaterem, żeby komuś pomóc i żeby odmienić jego życie. Pozytywne? Pewnie, że pozytywne. Wiadomość numer 2. Pewne małżeństwo mieszkało w Mariupolu. W trakcie rosyjskiego bombardowania miasta ukrywali się w piwnicy. Po prawie 2 miesiącach postanowili podjąć ryzykowny krok. Postanowili pojechać do córki, która od 5 lat mieszka w Warszawie. Chcieli pojechać tam swoim samochodem. Zaczęli przygotowania do podróży. Niestety w trakcie tych przygotowań do podróży w ich garaż trafił prawie 100-kilogramowy pocisk. W garażu oczywiście był samochód, który został poważnie uszkodzony. Miał między innymi uszkodzony tył, nie miał też tylnej szyby. Auto było uszkodzone, ale rodzina postanowiła naprawić je, na ile było to możliwe, i ruszyć w drogę. Ostatecznie samochód Hyundai i30 dowiózł uchodźców do Polski. Historia ta poruszyła internautów, którzy postanowili pomóc ukraińskiej rodzinie. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Sprawą zainteresował się właściciel firmy serwisowej. To właśnie dzięki niemu samochód trafił do jednego z największych autoryzowanych dealerów samochodowych z Warszawy. Jego naprawa jest rzecz jasna, całkowicie darmowa. Jest bardzo prawdopodobne, że fragmenty słynnego już teraz pojazdu trafią na aukcję charytatywną, której celem będzie dalsza pomoc ukraińskim uchodźcom. W tej jednej informacji mamy w zasadzie 2 pozytywne wiadomości. Jedna jest taka, że tym ludziom udało się szczęśliwie uciec z bombardowanego miasta, a druga jest taka, że spotkali się oni z ogromną życzliwością i pomocą Polaków. Po raz kolejny jestem dumna z Polaków. I numer 3. Pewna Brytyjka, Victoria Evans, jako nastolatka miała problem z depresją. Miała również zaburzenia odżywiania. Nie wiemy, czy była to na przykład anoreksja, czy inna choroba, która nie pozwalała jej normalnie się odżywiać. Nie uprawiała żadnego sportu, generalnie unikała jakiejkolwiek aktywności fizycznej. I tak było przez 27 lat jej życia. W wieku 27 lat przeprowadziła się do Szwajcarii i tam przez przypadek odkryła swoją pasję do sportu. W Szwajcarii dołączyła do grupy aktywnych sportowo kobiet. Weekendy zaczęła spędzać w górach, biegała,
oraz jeździła na rowerze. Dzięki temu po raz pierwszy zobaczyła, jaki wpływ ma aktywność fizyczna na nasze życie. Regularny ruch poprawia nie tylko kondycję fizyczną, ale poprawia również nasz stan emocjonalny. Wiktoria stała się silniejsza wewnętrznie i bardziej pewna siebie. A 24 marca tego roku, po 40 dniach i 19 godzinach samotnej podróży transoceanicznej na pokładzie specjalnej łodzi, Victoria Evans przybiła do brzegów Ameryki Środkowej. Samotnie przepłynęła Atlantyk i pobiła dotychczasowy rekord Guinnessa. Prawda, że niesamowite? Pewnie, że tak. Myślę, że miło uczyć się języka w dobrym nastroju, a na pewno macie dobry nastrój po wysłuchaniu takich dobrych wiadomości. Dziękuję, że byliście dzisiaj częścią mojego miłego dnia. Dzisiejszy odcinek jest dostępny w postaci podcastu oraz w wersji wideo na YouTubie. Przypominam na koniec o platformie Patreon, gdzie macie dodatkowe materiały dotyczące dzisiejszego odcinka. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki. Cześć.